Cześć! Dzisiaj opowiem Ci, dlaczego mylisz się myśląc, że zasięg na YouTube to jakiś magiczny twór, który tak w uproszczeniu oznacza liczbę wyświetleń. Bo zasięg to jedna ze statystyk YouTube'a, którą możesz łatwo zobaczyć, łatwo zmierzyć, porównać i z czasem zwiększyć, jeżeli będziesz wiedzieć, od czego zależy. Zostań ze mną. Często spotykam się z takim bardzo mocnym uproszczeniem, moim zdaniem, które oznacza, że zasięg to jest to samo dokładnie, co liczba wyświetleń Twoich filmów na YouTube. Otóż na innych platformach może to być racja, natomiast tutaj na YouTubie, w związku z tym, że mamy zaawansowane statystyki, jest to trochę bardziej skomplikowane, mam wrażenie, a może nawet nie skomplikowane, bo wszystko i tak się sprowadza do tego, żeby mieć odpowiednią liczbę wyświetleń i wysoki średni czas oglądania. Natomiast chodzi o to, aby rozumieć, gdzie się ten zasięg zaczyna, z jakich on składników się składa, bo tak naprawdę ta liczba wyświetleń to jest dopiero efekt końcowy tego wszystkiego, co się wokół tego zasięgu dzieje i tego, jaki zasięg YouTube Ci daje i czy Ty potrafisz z niego skorzystać, bo tak naprawdę można mieć duży zasięg na YouTubie przy pojedynczym filmie, ale z niego nie skorzystać, ponieważ film będzie źle opakowany. I zaraz sobie o tym porozmawiamy, co to dokładnie oznacza. Jak wejdziesz sobie do YouTube Studio na Twoim kanale, szczególnie polecam zrobić to na komputerze, jak wejdziesz sobie do statystyk danego filmu, to jest tam zakładka, która nazywa się zasięg. I ta zakładka składa się przede wszystkim z 3 parametrów, które na ten zasięg się składają. Te parametry to liczba wyświetleń miniatury, współczynnik klikalności miniatur oraz liczba wyświetleń. Więc są 3 parametry w statystyce zasięg, które się składają na ten zasięg, tak? Więc to nie jest tak, że to są tylko wyświetlenia. I wiedza o tym, jak to działa i skąd się to bierze, pomoże Ci ten zasięg zwiększać. Rozbijmy sobie ten zasięg na te 3 parametry i wytłumaczmy, co każdy z nich oznacza. Otóż zacznijmy od tych wyświetleń, to jest jakby prosta rzecz. Jeżeli ktoś klika w Twój film, nie musi go obejrzeć w całości, jeżeli ktoś klika w film, to jest jedno wyświetlenie, tak? I wyświetlenia masz napisane pod filmem, ile ich po prostu jest. Są one w statystyce też filmu, tak? Uwzględnione w przeglądzie, więc to są wyświetlenia. Jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń miniatury i te nazwy po polsku mi się w ogóle nie podobają. Po angielsku one brzmią lepiej, krócej i ewentualnie można fajne skróty z nich robić. No to liczba wyświetleń miniatur, impressions z angielskiego, to jest liczba razy, kiedy Twoja miniatura wyświetla się komukolwiek w jakimkolwiek miejscu na YouTubie. Czyli jeżeli na stronie głównej YouTube jakaś osoba widzi Twoją miniaturę, ale nawet w nią nie kliknie, to jest jedno wyświetlenie miniatury Twojego filmu. Jeżeli ktoś w zakładce subskrypcje na przykład ma propozycję Twojego filmu, to jest kolejne jedno wyświetlenie miniatury, tak? Jeżeli ktoś oglądając inny film po prawej stronie tego filmu w proponowanych widzi miniaturę Twojego filmu, tytuł Twojego filmu, tak? Widzi to i ma możliwość kliknięcia i wejścia w ten film, to jest jedno wyświetlenie miniatury, tak? Ale jeszcze to nie świadczy o tym, że ta osoba kliknęła i wyświetliła, tak? To jest ilość wyświetleń. Jeżeli nasz kanał radzi sobie dobrze i dany film spełnia pewne wymagania YouTube'a, to YouTube dużo chętniej będzie tą miniaturę wyświetlał i proponował widzom na YouTubie. I tutaj zaczyna się nam ten zasięg, bo tak naprawdę to od YouTube'a zależy, jak daleko gdzieś tam my pójdziemy. I zauważyłam ostatnio u moich klientek, które nawet zaczynają, że YouTube naprawdę daje tym małym kanałom często taki kredyt zaufania pomimo wszystko i puszcza miniaturę danego filmu bardzo, bardzo szeroko. I tych wyświetleń miniatury na stronie głównej YouTube'a szczególnie jest bardzo dużo. I tutaj mamy ten pierwszy worek, w którym mamy wyświetlenia właśnie miniatury. I teraz co się dzieje? To nie jest tak, że na przykład z 1000 wyświetleń miniatury mamy 1000 wyświetleń. Nie. 1000 razy różne osoby, czasami nawet te same, widzą Twoją miniaturę filmu i one decydują się, czy klikną, czy nie. I teraz przechodzimy sobie do drugiego parametru, którym jest współczynnik klikalności miniatur, click-through rate po angielsku, skrótowo CTR. Jest to parametr, który jest wyrażony procentowo i on mówi o procencie osób, które widząc miniaturę, tak, czyli miały te wyświetlenie miniatury, które faktycznie kliknęły w tą miniaturę. Czyli jeżeli nasz współczynnik klikalności miniatur
wynosi 7%, oznacza to, że na 100 wyświetleń miniatury 7 osób kliknęło, tak? Czyli jest tego dużo mniej, ale to są normalne liczby, tak? Mam klientki, których normalną klikalnością będzie 5%, ale mam też klientkę, u której 10-12% i więcej, to będzie normalna statystyka, tak? Ja sama u siebie na kanale mam filmy, które mają klikalność na poziomie nawet 20% i więcej, natomiast mam dużo filmów, które mają 5%, mam live'y, które mają 3%, tak? Więc to jakby zależy też od tematu filmu, od długości filmu, od formatu filmu itd., itd. W to nie będziemy dzisiaj mocno wchodzić. Natomiast chodzi o to, że to jest naturalne, że YouTube pokazuje dużej ilości osób nasze filmy, a tylko garstka osób klika w nie i faktycznie w nie wchodzi. I dopiero ta klikalność z tego całego zasięgu, który my mamy przez to, że YouTube pokazuje tą miniaturę ludziom, pewna ilość ludzi klika, czyli mamy ten współczynnik klikalności i później okazuje się, że mamy liczbę wyświetleń ludzi, którzy faktycznie kliknęli w nasz film. Więc ten zasięg zaczyna się od tego, czy YouTube wystarczająco nam ufa, czy temat jest ok i dopiero wtedy proponuje nasz film ludziom na YouTubie. I ci ludzie, jeżeli klikną, no to wtedy mamy wyświetlenia. Teraz, co ma wpływ na ten zasięg, czyli na to, jak duży będzie ten rzut naszych wyświetleń miniatur na YouTubie, który będzie rzutował właśnie na ilość wyświetleń rzeczywistych naszego filmu. Otóż wpływa na nie kilka rzeczy. Po pierwsze, jest to pierwszy rzut tych wyświetleń miniatur, który robi dla nas YouTube na stronie głównej YouTube'a oraz w zakładce subskrypcje czy w powiadomieniach, tak? I teraz YouTube robi pewien rzut i jest to pewnego rodzaju test naszego filmu, tak? YouTube sprawdza, i to działa podobnie też chociażby na TikToku, że YouTube sprawdza na danej liczbie osób, czy one faktycznie chętnie będą klikały w dany film. Jeżeli stosunkowo dużo osób, na co ma wpływ jakby współczynnik klikalności, kliknie w ten nasz film i obejrzy, to YouTube dużo chętniej będzie ten zasięg nam zwiększał, czyli będzie coraz większej ilości osób pokazywał miniaturę i tytuł naszego filmu i coraz większa liczba osób będzie miała możliwość kliknąć w ten film, tak? Więc to jest jakby pierwszy sprawdzian. Druga rzecz to jest zaufanie algorytmu YouTube'a do naszej osoby i do naszego kanału, do naszych filmów, tak? I na to składa się po pierwsze to, jak długo jesteśmy na YouTubie, jaką mamy regularność publikacji i jak nasze filmy zazwyczaj sobie radzą, tak? Więc jeżeli te 3 składniki będą ok, no to w tym momencie to zaufanie do nas rośnie i te zasięgi są coraz większe. Jakby wzrost naszego kanału też tutaj jest bardzo ważny, ale podkreślam i przypominam, że to, że ludzie subskrybują nasz kanał, to nie oznacza, że zawsze oglądają nasze filmy, bo czasami mamy takie jakby martwe suby, które nie oglądają naszych filmów, tak czy tak, pomimo że są liczbowo na liście naszych subskrybentów, tak, ale są osoby, które regularnie oglądają nasze filmy, pomimo że nie subskrybują, ale jak widzą nasz film na przykład na stronie głównej YouTube'a, to chętnie w niego klikają. Więc to jakby buduje też nasze zaufanie, niekoniecznie liczba tych subskrypcji, a bardziej to, jak ludzie szybko reagują na to, że mają proponowany nasz film. Do tego zasięgu my możemy też dorzucić swoje 3 grosze, mianowicie zwiększając zasięg poprzez nasze działania na zewnątrz, czyli jeżeli my będziemy też sprowadzać widzów z zewnątrz YouTube'a na nasze filmy, to YouTube też odnotowuje, że my dajemy z siebie trochę więcej, tak? I też to wspiera. Ta liczba ludzi i liczba wyświetleń, których my sprowadzimy na YouTube'a z zewnątrz, wysyłając maila czy umieszczając coś na Facebooku, ta liczba wyświetleń też daje YouTube'owi informację, że jest zainteresowanie naszymi filmami. I ostatnia rzecz, która ma wpływ na ten zasięg, to jest tytuł i miniatura. I to są takie 2 bardzo ważne czynniki, które wpływają na to, czy ludzie klikają w nasze filmy. Jeżeli ludzie będą klikać w nasze filmy, będą zainteresowani miniaturą, bo jest wyraźna, jest wpadająca w oko i jednocześnie tytuł ich przyciąga, bo jest związany z tematem, który ich interesuje, odpowiada na ich pytanie itd., to w tym momencie te osoby chętniej klikną. Więc bardzo ważne jest to, aby nasze filmy dobrze opakowywać. Jeżeli my
źle opakujemy nasze filmy, czyli nie przyłożymy się do miniatury, nie przyłożymy się do tytułu, tytuł będzie zapisany skomplikowanym słownictwem, którego odbiorcy nie rozumieją, tak? Uważają, że potrzebują takiej wiedzy, bo po prostu nie rozumiem, co tam jest zawarte w tym tytule. Do tego miniatura będzie nieatrakcyjna, ci ludzie nie będą klikać. Jeżeli my robimy dobrą miniaturę i tytuł, ludzie chętnie klikają, bo te filmy z nimi rezonują, tak? Oni chcą je obejrzeć, tak? I to ma wpływ znowu na zasięg, bo im więcej osób kliknie, tym bardziej YouTube widzi, że mamy zainteresowanie. Jest tutaj jedna pułapka, że musimy pilnować tego, żeby w tym filmie też była wartość, bo jeżeli się okaże, że dużo ludzi klika, bo zrobimy mega fajną miniaturę, w której obiecamy po prostu złote góry naszym odbiorcom, a okaże się, że w środku jest po prostu nic, tak? No to w tym momencie te osoby wchodzą, zaczynają oglądać, nie podoba im się ten film, wychodzą i dla YouTube'a to jest informacja, że przepalił swoje siły, przepalił swój zasięg na osoby, które po prostu nie chciały tego filmu oglądać, przepalił ten zasięg na nas, na nasz kanał, na nasz film, który po prostu jest za mało wartościowy dla danych osób i teraz YouTube może ten zasięg wtedy ucinać, bo nie będzie widział odpowiedniej reakcji, bo jakby klikalność to jest jeden z parametrów zasięgu, ale ma na niego wpływ kilka innych czynników, tak jak mówiłam, tak? Więc jeżeli YouTube będzie widział też w reakcji widzów, że pomimo, że nawet mocno klikają w nasz film, to ten film im się nie podoba i bardzo szybko z niego uciekają, o czym świadczy niski, średni czas oglądania naszego filmu, no to wtedy też może nam ten zasięg uciąć, czyli tą liczbę wyświetleń miniatury na YouTubie, która się przekłada później na wyświetlenia dzięki temu, że ludzie w tą miniaturę klikają. Chciałabym Ci jeszcze powiedzieć o dwóch rodzajach zasięgu, które ja tak widzę u swoich klientek, ale też u siebie. I one różnią się w zależności od kontentu, który publikujemy. Może to być po pierwsze taki duży rzut zasięgu na samym początku, bo na przykład nasze poprzednie filmy radziły sobie świetnie, albo dany temat jest trendujący dla YouTube'a, tak, jest bardzo popularny, to wtedy YouTube może stwierdzić, że da nam duży kredyt zaufania, czyli da nam duży rzut wyświetleń miniatury na stronie głównej czy w wyszukiwarce, tak? I dużo osób zobaczy tą miniaturę. Wtedy będzie oceniać, czy opłaca się to robić dalej. Czasami jest tak, że mamy taki duży po prostu skok na wykresie wyświetleń miniatury na początku, pierwszy 1-2 dni, mamy coś takiego, ale w związku z tym, że reakcje są niewystarczające, czyli zbyt mała liczba osób po prostu jest zainteresowana tym filmem i na dodatek nie tylko mała liczba osób klika, ale też krótko oglądają, tak? No to w tym momencie nam się ten wykres wypłaszcza i ten zasięg jest ucięty. Jeżeli oczywiście będą osoby bardzo fajnie reagować na te nasze filmy, czyli będą klikać i będą długo oglądać, to ten zasięg może iść dalej. Więc to jest taki pierwszy rodzaj zasięgu, który ja widzę w statystykach często, że jest duży rzut wyświetleń i potem w zależności od reakcji to sobie idzie dalej, jeżeli chodzi o te wyświetlenia miniatur. Natomiast drugi rodzaj zasięgu, który ja zauważam bardzo mocno w filmach typu tutorial, szczególnie u siebie, i powiem szczerze, że ja bardzo też cenię ten rodzaj zasięgu, ponieważ on daje mi pewne efekty, które są przewidywalne. A mianowicie tutaj nie ma takiego dużego rzutu zasięgu, dużego rzutu wyświetleń miniatury, tak, do wszystkich wokół, tylko jest on po prostu stopniowy, umiarkowany. Często ta liczba wyświetleń na początku jest bardzo mała, tak, w porównaniu do tych filmów takich mega trendujących, mega popularnych. Natomiast te filmy, jeżeli to jest dobrze zrobiony tutorial, dobrze zbadaliśmy ten temat, używamy TubeBuddy, używamy Answer the Public i tak dalej, tak, jeżeli wiemy, że ten temat jest potrzebny i ludzie go wyszukują w wyszukiwarce YouTube'a czy Google'a, no to w tym momencie może się zdarzyć tak, i często się tak zdarza, ja to obserwuję u siebie, że taki film będzie miał niski zasięg na początku, ale on będzie ten zasięg sobie stopniowo, powolutku cały czas rósł. I co nam to daje? Okazuje się, że na początku mamy taką małą liczbę wyświetleń i w porównaniu z tymi innymi filmami ten film będzie na przykład 7, 8 z 10 ostatnich filmów, tak porównywalnie, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń, ale tutaj nie ma po prostu takiego potem zjazdu, że w ogóle się zatrzymują nam wyświetlenia, tylko ten film sobie dalej pyka i on się rozkręca w wyszukiwarce YouTube'a, tak?
I to są też fajne filmy i też fajny rodzaj zasięgu, szczególnie jeżeli masz możliwość robienia tutoriali i filmów takich, jak coś zrobić, co to jest coś tam, tak? To fajnie to będzie działało ze względu na to, że te filmy, one będą działały powoli, ale cały czas, nie? Pomału aż tyc, jak to się mówi na Śląsku. Taki film, on nie będzie miał szałowego zasięgu na początku, ale on będzie ten zasięg miał cały czas. Takie filmy często będą sprowadzać Ci widzów do tych filmów, które mają te skoki zasięgu na początku, będzie po prostu ich zachęcał do obejrzenia kolejnych tych Twoich nagrań. I ja bardzo mocno, jeżeli nie masz jeszcze 1000 subskrybentów, bardzo mocno polecam Ci właśnie tą metodę, aby nagrywać filmy typu tutorial, typu co to jest coś tam, tak, aby znajdować się w wyszukiwarce i budować stopniowo ten zasięg, bo te filmy będą pracować na Ciebie tygodniami, miesiącami, a nawet latami i one po prostu będą napędzać to, że będziesz mogła nagrywać też te filmy bardziej rock'n'rollujące, bardziej trendujące, a o tym, jak takie tematy konkretnie wyszukiwać, jak to zrobić, jak jeszcze bardziej zadbać o zasięg na YouTubie, o tym mówię w moim kursie YouTube Builder, do którego link oczywiście znajdziesz w opisie do tego filmu. Co ważne, do tej metody i tak naprawdę do budowania zasięgu nie jest Ci potrzebne to, aby mieć niesamowity sprzęt, niesamowite oprogramowanie i nie wiadomo ile w to inwestować. Możesz rozwijać swój kanał, możesz zwiększać swój zasięg bez dużych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie. A to jest tylko pierwsza z 4 rzeczy, których nie musisz już więcej robić na YouTubie, aby rozwijać swój kanał. Kolejne 3 rzeczy, których już nie musisz robić, znajdziesz w filmie, który widzisz teraz na ekranie końcowym. Zobacz koniecznie ten film i do zobaczenia.